Troszeczkę historii jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Dzisiaj troszeczkę na temat operacji Peking albo planu Peking, jak to inaczej nazywano. Była to operacja z 1939 roku i polegała ona na wycofaniu części polskich sił morskich, w tym 3 niszczycieli z Morza Bałtyckiego do Wielkiej Brytanii w obliczu grożącego wybuchu II wojny światowej. Ta operacja nie miała jakby oficjalnego kryptonimu, ale jest powszechnie nazywana przez historyków planem Peking od brzmienia brzmienia sygnału do jej wykonania. Kryptonim tego planu, pochodzący od nazwy stolicy Chin, w powojennych publikacjach najczęściej podaje się we współczesnym brzmieniu jako Pekin. To jest taka transkrypcja z języka chińsko-mandaryńskiego. Jednakże w ogóle w oryginalnym rozkazie występuje on w przedwojennej pisowni Peking z g na końcu, a to jest już taka transkrypcja japońsko-mandżurskiej nazwy Pekinu. Cały plan obejmował wycofanie dywizjonu kontrtorbedowców w składzie 3 polskich niszczycieli, czyli Burza, Błyskawica i Grom. Rozwiązanie to podyktowane było takim wysokim prawdopodobieństwem bezproduktywnego zniszczenia tych okrętów, gdyby w sytuacji spodziewanej wojny z Niemcami pozostały one na Bałtyku. Okręty te były stosunkowo duże i istniało naprawdę ogromne zagrożenie, że już w pierwszych dniach wojny zostaną zniszczone przez wroga, ponieważ stanowiły łatwy cel, więc zdecydowano się pozostawić w kraju 4. niszczyciel ORP Wicher, ponieważ miał on za zadanie ubezpieczać stawiacz min ORP Gryf i wymagał kapitalnego remontu mechanizmów, a ponadto był wcześniej przewidywany do interwencji w Gdańsku w wypadku próby aneksji samego miasta przez Niemców. To wtedy był tak zwany kryzys gdański. I wobec sojuszu brytyjsko-polskiego niszczyciele miały przejść do portów brytyjskich, stamtąd wraz z Brytyjczykami prowadzić działania przeciwko III Rzeszy. Z kolei po wybuchu wojny przedarcie się okrętów nadwodnych z Bałtyku przez cieśniny duńskie, jak tutaj widzicie, byłoby niemożliwe wobec niemieckiej przewagi, więc akceptację ewakuacji niszczycieli wyraził w maju 1939 roku generalny inspektor sił zbrojnych marszałek Edward Rydz-Śmigły oraz oczywiście brytyjska admiralicja. W sierpniu 1939 roku o zgodę na realizację planu zwracał się również kilkakrotnie szef kierownictwa marynarki wojennej kontradmirał Jerzy Świryński. Tutaj warto jest zaznaczyć, że 24 sierpnia w związku z planowanym rozpoczęciem wojny, a miała ona wybuchnąć nie 1 września, a 26 sierpnia, w morze wyszły 3 niemieckie okręty podwodne, to był U-31, U-32 i U-35 i one miały za zadanie przechwycenie ewentualnie przedzierających się do Anglii jednostek polskich. Plan wycofania 3 niszczycieli ostatecznie przybrał formę rozkazu specjalnego dowódcy floty kontradmirała Urunga. To był rozkaz numer 1000 z 26 sierpnia 1939 roku. Rozkaz ten otrzymali dowódcy niszczycieli dywizjonu oraz dowódca dywizjonu w zalakowanych kopertach z napisem Nankin lub Pekin. To oczywiście ten rozkaz miał zostać otwarty po 3-krotnym nadaniu sygnału radiowego Peking albo Nankin. Ten sygnał miało nadawać właśnie Polskie Radio Warszawa. Plan Peking przewidywał natychmiastowe odkotwiczenie i pozostawienie dowódcy zespołu decyzji o wyborze trasy i szybkości, natomiast plan Nankin przewidywał opuszczenie bazy z wielkim wyliczeniem, żeby pomiędzy Bornholmem a Kristiansand być po zachodzie słońca, mniej więcej w okolicach Malmö o północy. Ten rozkaz brzmiał tak: zadanie. Dion w składzie OORP Błyskawica, Grom i Burza ma na specjalny rozkaz odejść do Anglii. Punkt 6. Od chwili opuszczenia bazy całkowita gotowość bojowa. Punkt 7. Przed wypowiedzeniem wojny działać tylko w razie wyraźnej agresji przeciwnika. Użyć broń o obrazę bandery, przepraszam. Punkt 8. Po wypowiedzeniu wojny w razie spotkania nieprzyjaciela od walki się nie uchylać, w razie spotkania sił przeważających starać się oderwać od nieprzyjaciela. Po wyczerpaniu wszystkich środków walki lub jeśli sytuacja stanie się trudna, należy dążyć do schronienia się w porcie neutralnym, przede wszystkim szwedzkim, w ostateczności każdym innym, o ile powrót do bazy będzie niewykonalny. Jeżeli schronienie się w porcie zagranicznym jest niewykonalne, okręt zniszczyć.
30 sierpnia marszałek Edward Śmigły podjął decyzję o odesłaniu 3 niszczycieli do Anglii. No i tego dnia o godzinie 12:55 przekazano kodem flagowym z wieży sygnałowej na Oksywiu do dywizjonu niszczycieli rozkaz o treści Kion KT Peking. O godzinie 14:15 niszczyciele pod komendą dowódcy dywizjonu komandora porucznika Romana Stankiewicza wyruszyły w drogę do Wielkiej Brytanii. ORP Błyskawica pod dowództwem komandora porucznika Włodzimierza Kodremskiego, ORP Burza z dowództwem komandora podporucznika Stanisława Nachorskiego i ORP Grom dowodzony przez komandora porucznika Aleksandra Hulewicza. Te 3 okręty przeszły dość spokojnie przez Bałtyk, aczkolwiek zostały one wykryte o 16:40 przez niemiecki okręt podwodny U-31, mniej więcej 55 km na północ od Rozewia. Następnie zostały dostrzeżone jeszcze przez patrolowiec Schiff 7, Mewa i transportowiec wojska Hohenhörn, który płynął do Piławy, z tego właśnie okrętu transportowca wykonano w ogóle ich zdjęcia. Po zmroku około godziny 20 polski zespół był śledzony przez 2 godziny przez patrolujące między Zatoką Gdańską a Bornholmem niezauważone, zaciemnione niemieckie niszczyciele Friedrich Inn oraz Erich Steinbrink oraz Friedrich Eckhold. Polskie okręty były początkowo widoczne od strony zachodzącego słońca. Polski zespół wszedł następnie do cieśniny Sund, napotykając tam tuż po północy 3 mile na południe od latarniowca Falster-Borew niemiecki lekki krążownik Königsberg, niszczyciel Bruno Heinemann oraz 2 stare torpedowce T-107 i T-111, które o 20:55 wyszły w morze w tym celu z Sassnitz. O godzinie 10 minut po północy ogłoszono alarm bojowy na polskich okrętach, natomiast Niemcy spostrzegli je 12 minut wcześniej. Odbyło się bez starcia, gdyż Kriegsmarine nie miała jeszcze rozkazu do rozpoczęcia działań wojennych, natomiast polski zespół wziął okręty niemieckie za okręty duńskie. Polskie okręty następnie przeszły Kattegat i Skagerrak i 31 sierpnia rano zespół został wykryty przez okręty podwodne U-5 i U-19, a po 15:30 towarzyszyły mu przez pewien czas 2 niemieckie wodno-samoloty. Prawdopodobnie był to Dornier do 117, Dornier do 18 z wyspy Sylt. Więc żeby je zmylić, polski zespół po zmroku skierował się ku brzegom Norwegii. No i w tym czasie niemieckie radio Breslau podało w polskojęzycznym serwisie informację o wyjściu dywizjonu z Polski. Nocą z 31 sierpnia na 1 września zmieniono kurs na Wielką Brytanię, po czym dywizjon przeszedł przez Morze Północne, już nie wykryty przez niemieckie lotnictwo, i o 9:25 załogi dowiedziały się z radia o wybuchu wojny. O godzinie 12:58 polskie okręty spotkały się z brytyjskimi niszczycielami Wanderer i Valence, z których przeokrętowano kapitana Denisa, oficera łącznikowego oraz sygnalistę i radiotelegrafistę. Po wejściu do zatoki Fitford polski dywizjon o godzinie 17:37 zakotwiczył na redzie portu w Edynburgu. Odejście polskich niszczycieli na zachód zostało źle odebrane przez część sił zbrojnych i społeczeństwa polskiego. Pozwoliło jednak uczestniczyć polskim okrętom w działaniach wojennych u boku Royal Navy od samego początku wojny i uchroniło je od niewątpliwego szybkiego zniszczenia, czego dowiódł los 4 niszczyciela ORP Wicher oraz stawiacza min ORP Gryf, które pozostając przy polskim wybrzeżu zostały zatopione w rejonie Helu przez niemieckie lotnictwo już praktycznie 3 września 1939 roku. W obliczu wycofania polskich niszczycieli Niemcy 30 sierpnia odwołali z Bałtyku na Morze Północne zespół sił w składzie 3 krążowników wiceadmirała Hermana Denisza, to były krążowniki Nürnberg, Köln i Leipzig, oraz okręty podwodne U-31, 32 i 35. Natomiast ORP Błyskawice i ORP Burza przetrwały wojnę i powróciły do kraju. ORP Grom został w 1940 roku zatopiony przez samolot niemiecki w Rombach-Keinfordzie niedaleko Narviku.